na słuchawki 2,5. Tutaj u samej góry widzimy otwory na naszą smycz. Tutaj w tym miejscu na tyle widzimy aparat fotograficzny bardzo dobrej jakości, 0,3 megapikselowy, naprawdę słaba jakość, VGA i tutaj lusterko, w którym możemy sobie zrobić zdjęcie, oczywiście dawniejsze nasze tutaj selfie i napis tutaj marki Nokia. I co ciekawe, jeszcze w tym telefonie na samym dole widzimy otwór na mikrofon i tutaj oczywiście telefon widzicie wysuwany. Teraz sobie zobaczymy pod baterią, jak to wszystko wygląda. Bateria oryginalna to BL4S. Następnie zobaczmy sobie dokładne dane tej baterii. 860 mAh. No, taka bateria wytrzymywała spokojnie kilka dni na tym telefonie. Nie był on tutaj wymagający. Tutaj mamy wyprodukowana w Chinach. A pod nalepką e-mail widzimy tutaj dokładniejsze dane tego telefonu. Na samym górze marka Nokia. E-mail tego telefonu. Telefon został wyprodukowany w Węgrzech. Oczywiście marka Nokia produkowała również telefony w wielu różnych innych państwach. I tu wersja softu i model 2680 Lite 2. I teraz sobie sprawdzimy telefon, jego funkcje, tutaj jak to wszystko wewnętrznie wygląda, a później sobie przejdziemy oczywiście do demontażu i montażu tego telefonu. W tym przypadku widzimy, że nie włączamy u samej góry jak w większości Nokii, tylko tutaj na klawiaturze funkcyjnej i czekamy, aż telefon nam się tutaj uruchomi. Oczywiście możemy tutaj go uruchomić bez karty SIM, co jest bardzo praktyczne i tu widzimy zbrandowany przez markę operatora Orange. Nokia nam się tu troszkę zacięła, ale już odblokowała się i zobaczcie sobie w menu. U samej góry mamy gry i aplikacje, następnie książkę adresową naszych numerów, kolejno album, tutaj mamy wszystkie pliki nasze. Zobaczmy sobie pliki muzyki, wideo, oczywiście telefon obsługuje tutaj format wideo w 3GP, najgorszej jakości, tematy, grafika, dźwięki. My sobie tutaj od razu może posłuchamy naszych oryginalnych dźwięków, jakie zostały grane przez producenta. I pierwsze dzwonki, a później dzwonki SMS-ów.
I tyle jeśli chodzi o dźwięki tego telefonu. Jak słyszeliście, głośnik bardzo słabej jakości, bardzo słabej tutaj nam gra. Być może jest już wadliwy, ale wątpię w to. I dzwonki naprawdę nie są dość fajne, jeśli chodzi tutaj o mój gust. I dalej zobaczymy sobie, tutaj mamy zdjęcia, następnie w naszą tutaj przeglądarkę. Oczywiście możemy skorzystać z internetu, ale musimy sobie dograć odpowiednią nowszą przeglądarkę, najlepiej Opera 8.1 wersję. I teraz zobaczymy sobie nasze tutaj wiadomości. I jakby się pisało wiadomości w telefonie, naprawdę bardzo kiepsko, jeśli chodzi o mnie. Dość niewygodna klawiaturka. A czy posiada T9? Pewnie posiada. Wciskamy długo klawisz tutaj kratkę i zobaczymy autotekst włączony. Tak jest, T9 w tym telefonie się znajduje. To jest bardzo tutaj istotna rzecz oczywiście w klasykach. T9, połączenia, gry i aplikacje. Tutaj mamy gierki, zobaczymy jakie. Tu jest Brian, jakiegoś Zooma. Brian, bardzo ciekawa aplikacja. Pamiętam tę aplikację na Nokii 6300, na Nokii 6303 i na Nokii 6700 Classic, ale w tym przypadku widzimy jakąś słabszą, ubogą wersję tego Briana. Chyba, że się mylę, jakąś starszą. Tu są różne takie, widzimy, że trzeba połączyć z internetem. Są różne ciekawe, logiczne. Tutaj mamy zadania w tej aplikacji. Naprawdę bardzo fajnie tutaj. Coś tam tutaj widzę. Nie bardzo chcę wejść. Widzimy bardzo fajne zadania, które tutaj logicznie usprawniają nasz po prostu mózg. Naprawdę bardzo polecam, jeśli macie telefon klasyczny i chcielibyście po prostu trenować swój mózg, to polecam tą aplikację, bo naprawdę bardzo jest dobra. I dalej tu mamy Zooma. Zooma nie kojarzy tej aplikacji, tej gierki. Tutaj wybieramy sobie język. I czekamy, aż ta aplikacja nam się tutaj uruchomi. To chwilkę potrwa. Miejmy nadzieję, że niedługo. I czekamy sobie. Zooma. I tutaj bierzemy start. Ale powiem szczerze, nie wiem, o co w tym chodzi. Coś sobie jakoś strzelamy. Widzimy. Aha, dobieramy sobie chyba po prostu kulki tego samego koloru, żeby było ich po prostu najwięcej. I dostajemy po prostu dzięki temu punkty. Niebieskiego do niebieskiego i po prostu nam się tutaj resetuje. Bardzo fajna aplikacja też zręcznościowa tutaj. Logiczna. Przede wszystkim. I wychodzimy sobie z tej gierki i zobaczymy inne tutaj, może w kolekcji, w jakieś aplikacje ciekawe. Tu mamy konwerter oczywiście naszych tutaj podstawowych liczników miary, konwerter chyba stopni i innych ciekawych, tutaj Celsjusza, metrów i innych. Następnie wydatki, no i tyle jeśli chodzi o aplikacje. Co jeszcze ciekawego w telefonie? Aparat fotograficzny 0,3 megapikselowy. Klikniemy sobie zdjęcie. I zobaczcie tutaj VGA 0,3 i naprawdę zdjęcie wyszło dość fajne w tym telefonie. Ale nie ma tutaj opcji powiększ. Jest opcja powiększ, udało się. Jednokrotnie możemy takie zdjęcie powiększyć i tak ono wygląda. Naprawdę dość dobrze wygląda jak na aparat takiej jakości i bez spustu tutaj, bez autofokusa. Także całkiem sobie fajnie radzi. Nie jest tak źle. I następnie wideo, oczywiście format 3GP. Ustawienia profili, ustawienia tematów, dźwięków, wyświetlacza, data i godzina, skróty własne. Tu mamy połączenia synchronizacji. Szukam jeszcze Bluetooth, czy telefon ma Bluetooth. Zobaczcie, Bluetooth posiada. I ustawienia telefonu.
ustawienia akcesorii, konfiguracja zabezpieczenia i ustawienia fabryczne oczywiście w każdym telefoniku, podstawowe te funkcje i organizator, budzik, kalendarz, lista spraw, notatki, kalkulator, minutnik, stoper. I sobie jeszcze sprawdzimy kodem serwisowym gwiazdka. Coś ciężko te klawisze działają. Chyba w ogóle nie działają, więc sobie chyba nie sprawdzimy. No nie sprawdzimy sobie niestety w tym przypadku, ale informacje będziecie na pewno mieli pod tym filmikiem, jeśli chodzi o rok produkcji i inne bardziej szczegółowe informacje odnośnie tego telefonu. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu. I ściągamy tylną klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM i teraz zabieramy się do odkręcenia naszych śrubeczek. Tutaj mamy jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tu mamy tego samego rozmiaru śrubeczki gwiazdkowe, a tu będą troszkę mniejsze. Odkręcamy tutaj te pierwsze śrubeczki. Odkładamy je wszystkie na bok. One są wszystkie te samego rozmiaru, więc na pewno sobie tutaj nie pomylimy. A tutaj te dolne śrubki są innego rozmiaru, więc musimy tutaj sobie pozmieniać nasz wkrętak na inny rozmiar, troszkę mniejsze, gwiazdkowe. I oczywiście pamiętajcie, by te śrubki dolne odłożyć na bok, tutaj w tym miejscu. One są troszkę krótsze i, tak jak mówię, mniejszy rozmiar gwiazdki. I teraz sobie podwadzamy tą tylną obudowę, ten tylny korpusik. Tutaj nam wszystko się rozchodzi w tym telefonie, bo jest pęknięte w tym przypadku. I tutaj zobaczmy, bo ja odkróciłem wszystkie śrubki, te wraz nawet z połączeniem tych dwóch elementów przodu i tyłu. I dlatego nam tutaj wszystko się odłączyło. Tu mamy nasz korpusik tylny, w korpusiku tu nie mamy nic. Następnie tutaj płytę główną wraz z zasięgiem. Tu jest taśma główna mocująca tutaj w tym miejscu. My sobie tutaj ją odłączamy i wysuwamy. Tutaj jeśli chcemy nasz zasięg wymontować, to widzicie, tutaj są blokady. Tu jest jedna w tym miejscu. I kolejna tutaj w tym. Tu jest głośnik wraz z zasięgiem, anteną zasięgu. I tutaj nasza płyta, tu widzimy wszystkie kostki. Tu jest kostka naszej karty, slotu karty SIM, aparatu, ładowania, USB i słuchawek. I tutaj styki naszej baterii. Następnie przechodzimy dalej. Tutaj widzimy, że nie ma żadnych śrubek, więc u góry sobie odkręcimy śrubeczki. Tu też są gwiazdkowe, te same co były na dole korpusu. Te sobie odkładamy na bok, mogą być inne. I teraz podwadzamy tutaj tą całą obudowę. Widzicie, bardzo prosto na dłoń mi próbuję to wymontować.
i odłączamy. I tutaj możemy wymienić nasz wyświetlacz. Ja sobie w tym przypadku nasz wyświetlacz spróbuję wymienić. Poszukam sobie, czy taki mam, bo miałem taki kiedyś. To pewnie gdzieś się znajdzie, bo jest taka plamka na wyświetlaczu w tym przypadku. I oczywiście pamiętajcie, przy demontażu tego wyświetlacza, by go tutaj w takich miejscach podwadzać, by go nie uszkodzić, bo naprawdę bardzo łatwo można go uszkodzić. Są takie specjalne wytyczne miejsca, w których można podwadzać. Poszukajcie sobie, na pewno nic nie uszkodzicie. I tutaj odłączamy nasz wyświetlacz. Tutaj gdzieś w tym miejscu. Tu są blokady naszego, no właśnie, naszego tutaj głośniczka od rozmów, widzicie? Tak on wygląda. I tutaj nasza tasiemka naszego wyświetlacza. No i tu mamy jeszcze płytkę naszej klawiatury funkcyjnej. Wy na pewno poradzicie z tym poradnikiem. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. I to na dzisiaj tyle. Cześć.